Witam Was serdecznie, kochani. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia, kanał poświęcony szeroko pojętej profilaktyce zdrowia i ochronie zdrowia, promocji zdrowia i tak dalej, a jednocześnie mowa o wszelkich czynnikach zagrażających nam. Dzisiaj akurat będziemy mówić o takim jednym czynniku, odświeżamy ten temat. Sporo akurat te wszystkie sprawy opisuję, omawiam w zasadzie tekst tytularny tutaj w playliście biomagnetyzm. Dołączę akurat tą playlistę, żebyście mogli ewentualnie zorientować się, przynajmniej ci nowi z Państwa, którzyście zajrzeli na mój kanał, na nasz kanał, więc będziecie wiedzieli, o co chodzi dokładnie. Słuchajcie, kochani, dzisiaj mamy ogromny problem, ale znowu, żebyśmy się dobrze rozumieli, nie chodzi o narzekanie, tylko o stwierdzenie faktów, że mamy problem. Houston, mamy problem. Więc jak mamy problem, to trzeba znaleźć rozwiązanie. Takie rozwiązania są. Na każdy miecz znajdzie się tarcza, ewentualnie. I teraz mamy problem z polami magnetycznymi. Trzeba zrozumieć, ja tylko gwoli przypomnienia, że od początku ludzkości jesteśmy zanurzeni w oceanie pól magnetycznych, czyli stąpamy po dnie oceanu magnetycznego. Wszystkie nasze procesy są sterowane, regulowane polami magnetycznymi. Przez wiele, nie wiem jak długo ludzkość już istnieje, wszystko to było utrwalane, sterowane, regulowane przez pole magnetyczne Ziemi, ale mniej więcej od 100 lat, około 100 lat, zaczęło to się wszystko zmieniać, a od lat 50. ubiegłego stulecia, czyli XX wieku, zaczęło to wszystko przyspieszać i to w nieprawdopodobnym tempie. Dlaczego? Dlatego, że my jako ludzkość stworzyliśmy urządzenia techniczne napędzane prądem elektrycznym, a wszędzie tam, gdzie przepływa prąd, pojawia się po prostu pole magnetyczne. I wyobraźmy sobie przewodnik, umowny kierunek przepływu prądu. Tu jest plus, tu jest minus, a więc od plusa do minusa. Tak naprawdę to jest odwrotnie, od minusa do plusa, czyli z miejsca, gdzie jest za dużo elektronów, do miejsca, gdzie jest za mało elektronów. Ale taka umowa istnieje, bo kiedyś nie wiedziano, jak to naprawdę przebiega, więc umówiono się, że tam przepływ prądu od plusa do minusa. Nieważne, to nie jest istotne. A więc jeżeli płynie prąd od plusa do minusa, czyli prąd, czyli uporządkowany ruch ładunków elektrycznych w przewodniku. Te ładunki elektryczne to są elektrony. Uporządkowane to znaczy wszystkie płyną w jedną stronę. Kierunek to jest, wyznacza ten długopis, oto jest kierunek, a zwrot tam, czyli od plusa do minusa. Dobra. Jeszcze raz zaznaczam, że naprawdę to jest od minusa do plusa, czyli tu, gdzie jest za dużo elektronów, do miejsca, gdzie jest ich za mało. To typowa równowaga ma nastąpić. I teraz, w związku z tym, jeżeli w przewodniku płynie ten prąd, czyli jest uporządkowany ruch ładunków elektrycznych, to wokół przewodnika powstaje pole magnetyczne. Jeżeli ten prąd jest przemienny, płynący przez przewodnik, to wokół przewodnika powstaje przemienny powstaje przemienne pole magnetyczne. To pole magnetyczne może oddziaływać na wszystkie inne przedmioty, na przykład stalowe, czyli tak zwane ferromagnetyki, ale też będzie oddziaływał na wszystkie stworzenia. Wszystkie stworzenia bez wyjątku, na rośliny, zwierzęta, ludzi. Bezwzględnie. I to jest właśnie problem, bo nastwarzaliśmy tych sztucznych pól magnetycznych, jeszcze trochę. To są w domach, to są nasze komputery, nasze lodówki, nasze odkurzacze, nasze komórki. Jedziemy w samochodzie, jedziemy samochodem, a w samochodzie oczywiście są odbiorniki radio i tak dalej, no bo samochód wytwarza prąd elektryczny, alternator, czyli prądnica, wytwarza prąd elektryczny i tak dalej. Więc jesteśmy zamknięci w takiej troszeczkę pułapce. I te wszystkie pola magnetyczne oddziałują na nas. Jeżeli mamy do czynienia z przemysłowymi polami magnetycznymi, to znaczy na przykład mamy stację trafo,
albo mamy wieże przekaźnikowe telefonii komórkowej, albo radiolinie i tak dalej, to te fale oczywiście nakładają się na siebie, dochodzi do interferencji, nakładanie się fal na siebie, dochodzi do dyfrakcji, czyli załamywania. Znaczy, żebyśmy się dobrze rozumieli, dochodzi do tak zwanej dyfrakcji, dochodzi do załamań, odbić i tak dalej, i tak dalej. I teraz jakich odbić? No na przykład mamy budownictwo, mamy metalowe dachy. Od tych metalowych dachów odbijają się te fale, odbijają się w różnych kierunkach. Nie jesteśmy w stanie nawet tego stwierdzić. To wszystko powoduje potężny smog elektromagnetyczny i ten smog elektromagnetyczny oddziałuje na nasze bioelektroniczne organizmy, bo my jesteśmy bioelektroniczni. Mamy naturę biochemiczną, chemiczną, bo składamy się przecież z atomu, znaczy substancji. Substancje są zbudowane ze związków chemicznych. Związki chemiczne zbudowane są z niepodzielnych substancji, jakimi są pierwiastki. Z pierwiastka nie da się wyodrębnić innej substancji, tylko jest dosłownie, jeżeli jest to miedź, to jest miedź. Jeżeli to jest żelazo, to żelazo. Jeżeli to wapń, to jest wapń, sprawa załatwiona. I nie da się z wapnia wyodrębnić innej substancji, ale te wszystkie pierwiastki zbudowane są z atomów, a atomy są zbudowane z jąder atomowych, protonów, neutronów i oczywiście z krążących wokół jąder elektronów. Elektrony to są ładunki elektryczne, czyli jesteśmy elektryczni, a w zasadzie bioelektryczni, bo jednocześnie jesteśmy układem biologicznym, w którym zachodzą cały czas procesy chemiczne i fizyczne o podłożu elektromagnetycznym. O tym mówił zresztą bardzo dokładnie profesor Włodzimierz Sedlak, wspaniały polski naukowiec, ksiądz profesor Sedlak, nieżyjący już, który stworzył nawet nowy model funkcjonowania człowieka, Homo electronicus. Jesteśmy elektroniczni, bo składamy się z elektronów przede wszystkim. Czy nasze ciała to są chmury elektronowe, w przypadku pani uformowane w piękną postać i tak dalej. I teraz w związku z tym, że wszystkie nasze procesy są regulowane i sterowane polami magnetycznymi, elektrycznymi i tak dalej, wszystko to, co nas zakłóca, ten smog elektromagnetyczny, będzie po prostu działał destrukcyjnie, bo byliśmy przyzwyczajeni jako organizmy jedynie do oddziaływania pola elektromagnetycznego, magnetycznego Ziemi. Przy okazji już dzisiaj powiemy, że ruch jądra Ziemi, podobno płynnego żelaza, słabnie prędkość. Coś się dzieje. Będziemy jeszcze o tym mówić, być może w wywiadzie z panem Andrzejem Fiedorukiem, którego pamiętacie, robiliśmy chyba 4 czy 5 wywiadów, już nie pamiętam. I zaczynamy mieć problemy. I dzisiaj o tych problemach, jak smog elektromagnetyczny, jakie stwarza zagrożenie, powiedzmy sobie. Więc w związku z tym posłużę się tutaj, kochani, jedną z moich prac. Oczywiście to jest fragment, akurat temat był zamieszczony na takim portalu EIOBA. Mówiłem już o tym kilka razy, później znalazł się na zupełnie innym portalu, tamten zniknął, nieważne, ale wszystko to, zresztą widzicie tutaj na tej miniaturce, to wszystko zawarłem w moich 3 podstawowych książkach, chociaż jest jeszcze jedna na temat pól magnetycznych, a więc 2 podstawowe to jest biomagnetyzm, tom pierwszy, tom drugi, i magnetostymulacja i magnetorelaksacja. Dzisiaj musimy się suplementować polami magnetycznymi. Teraz popatrzcie. Przede wszystkim, jakie są zaburzenia pracy organizmu spowodowane działaniem pól magnetycznych? Otóż ten artykuł był zamieszczony 27 stycznia 2008 roku, jak widzicie. Czy coś się zmieniło? No zmieniło się na gorsze, bo mamy jeszcze więcej tych pól obcych, destrukcyjnych. Więc badania naukowe udowodniły, że w ludzkiej głowie poddanej działaniu pola o częstotliwości 300 MHz, może tutaj odsłonię, od 300 do, przepraszam, do 2000 MHz. A co to jest megahertz?
Herc to jest w ogóle jeden cykl na sekundę, a więc na przykład, o załóżmy pokażę, wahnięcie, raz, góra, dół to jest jedno wahnięcie, jeden cykl, przykładowo, bach, bach, raz, raz. O, jeżeli w sekundzie zachodzi na przykład 10 takich wahnięć, tam z powrotem, to jest 10 cykli, 10 herców. Natomiast megaherc to jest 1 000 000 herców, a więc 300 do 2000 milionów herców, więc wówczas dochodzi do koncentracji energii. Zjawisko to jest znane jako efekt tak zwanych gorących punktów, hot spots. To jest zjawisko powodujące nagrzewanie się tkanki mózgowej średnio o kilka dziesiątych stopnia Celsjusza. Jednak lokalnie efekt ten może być wielokrotnie większy, dochodzić nawet do 2 stopni Celsjusza. I teraz wyobraźmy sobie, że rozmawiamy przez komórkę ucho, znaczy komórka jest przytknięta do ucha, co się dzieje, jeszcze starsze typy komórek. A jeżeli im bardziej rozładowana komórka, tym gorzej jeszcze i tak dalej, i tak dalej. I tutaj cały ten obszar głowy się rozgrzewa. A do czego to prowadzi? A dlaczego dzisiaj mamy tyle glejaków? Dlaczego? Ale o tym jeszcze będziemy mówić. I słuchajcie, ten lokalny efekt nagrzewania, gdzie czasami dochodzi nawet do podgrzania mózgu o 2 stopnie Celsjusza, wykazał to m.in. rosyjski naukowiec, rosyjski Kameński, dodatkowo udowodnił, że nerw mięśniowy poddany działaniu mikrofal o częstotliwości 3000 Hz, czyli 3 kHz, bo kilo to jest 1000, traci w ciągu pół godziny swoją zdolność reakcji. To w takim razie zadajmy sobie pytanie, czy dziwne jest więc, że dziecko po godzinie siedzenia przed migającym ekranem komputera, a ekran miga, to jest bardzo zły, po prostu zły czynnik, negatywny czynnik, przez następne 4 godziny nie jest zdolne do koncentracji efektywnej nauki. I dodajmy do tego jeszcze jedno. Wyniki współczesnych badań wskazują, że komputer i ludzki mózg wzajemnie na siebie wpływają. Umysł jest zdolny zakłócać pracę mózgów elektronowych, natomiast komputer może powodować powstawanie niebezpiecznych stanów psychicznych. Tak, to jest prawda. To jest akurat artykuł był z 4. wymiaru z 2005 roku, Szaman z komputerem. Autor Włodzimierz Jan Osiński. Swego czasu czytałem w Stanach Zjednoczonych w jakiejś potężnej firmie komputerowej, to było wiele lat temu, zabroniono kobietom przychodzić, znaczy stosować bieliznę intymną zawierającą plastik, bo plastik, no to są ładunki elektryczne, pocieranie, po prostu chodzimy i to ten plastik, czyli te włókna nylonowe trą o ciało i no, na pewno znacie ten efekt, dotykamy do metalowej klamki i o, na razie porażenie. Albo czasami no, dochodzi do sytuacji intymnych. Znaczy para, no dają sobie buźki, nagle przeskok iskry elektrycznej między wargami czy między nosami. Takie rzeczy się wydarzają. Tu nie ma żadnego przypadku, to jest to elektrostatyka. Więc w takim razie, czy nie uważacie więc, że powinniśmy chronić, zwłaszcza dzieci, przed nadmiernym szkodliwym wpływem komputerów, telefonów komórkowych, telewizji i tym podobnych urządzeń? W Polsce nie chronimy. W Polsce byle dziecko już ma po prostu komórkę, a w Japonii już nie pamiętam do jakiego wieku jest zabronione stosowanie tych komórek. Chyba do 4. klasy podstawowej, ale tego nie dam sobie głowy. Jest zabronione używanie komórek przez dzieci. I teraz pora wyjaśnić, w jaki sposób wytwarza się ciepło powodujące nagrzanie się tkanki mózgowej. Otóż powstaje ono, słuchajcie, w 2 podstawowych procesach pod działaniem pól elektromagnetycznych na żywe tkanki. To znaczy, dochodzi do przepływu jonów, czyli atomów, które albo przyłączyły elektron, więc stały się jonem ujemnym, albo oddały elektron, stały się jonem dodatnim,
a więc przepływu jonów przez ośrodek o pewnym oporze elektrycznym, czyli typowe zjawisko elektryczne podobne do nagrzewania się spirali grzejnej w żelazku, grzałce, suszarce do włosów. Przepływ ładunek, przewód stawia, czy przewodnik stawia opór, więc to się wszystko nagrzewa. Druga sprawa, obrót dipolowych cząsteczek w ośrodku lepkim. Nagrzewanie się na skutek pracy wykonanej przeciwko oporom mechanicznym ruchu, podobnie jak przy brodzeniu w lepkim błocku po kolana. Tutaj mamy na myśli między innymi cząsteczki wody. Cząsteczka wody w mikrofalówce na przykład jest poddana dipol, podwójne pole, czyli biegun, sama cząsteczka jest dipolem, czyli po jednej stronie jest plus, po drugiej stronie minus, bo cząsteczka wody składa się z atomu tlenu i dwóch atomów wodoru, taki łeb myszki Miki. Wodory są dodatnie, cząsteczka tlenu jest podwójnie dwuujemna, więc po jednej stronie są minusy, po drugiej stronie są plusy, czyli jest dipol. Dwa bieguny. Dipol, polius na ruskim językie biegun. Pol, biegun po prostu. A więc zaczyna się ta cząsteczka wody w mikrofalówce po prostu drgać w jedną, w drugą stronę i tak dalej, i powoduje to wygrzewanie się, nagrzewanie się tych cząsteczek wody. I taka w ogóle, taka żywność podgrzewania w mikrofalówce to jest, po prostu można ją wyrzucić. Wyjaśnimy tu, że nie wszystkie atomy, z których składa się cząsteczka, ułożone są symetrycznie. Pamiętać należy, że atom to nie jest tylko masa, to również ładunek elektryczny. Mówiłem przed chwilą o tym. I niesymetrycznie ułożone atomy stwarzają więc nierównowagę zarówno mas, jak i ładunków elektrycznych. Przykład właśnie z cząsteczką wody, gdzie wyobraźcie sobie jest tlen i wodory nie są umieszczone symetrycznie w jednej osi, tylko między środkiem atomu wodoru a środkami atomów, między środkiem atomu tlenu i środkami dwóch tych atomów wodoru jest kąt około 105 stopni. Więc niesymetrycznie ułożone atomy stwarzają więc nierównowagę zarówno mas, jak i ładunków elektrycznych. Powtórzę, powstają dipole, cząsteczki, w których po jednej stronie jest więcej ładunków dodatnich, po drugiej ujemnych. I pola elektromagnetyczne, których jednym z aktywnych czynników są pola elektryczne, powodują ten obrót takiego dipola wewnątrz gęstego środka, w którym się on znajduje i który stawia opór. W efekcie wydziela się ciepło. Chwilkę wcześniej demonstrowałem to. Prościej ujmując zagadnienie, wyjaśnimy to tak. Fala elektromagnetyczna jest nośnikiem energii, którą organizm pochłania i która powoduje wzrost jego temperatury. Dodajmy ponadto, że dochodzi również do tak zwanej polaryzacji orientacyjnej, czyli ustawiania się jonów zgodnie z kierunkiem pola zewnętrznego. Skutkuje to przemieszczaniem się jonów różnych substancji w komórkach pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego i gromadzeniem się ich na przeciwległych krańcach komórki. Jak więc widzicie, komórka również ulega w ten sposób polaryzacji, ale ewentualnie depolaryzacji, stając się jonowym tak zwanym makrodipolem. Ja wiem, że to, co w tej chwili mówię, może być takie mało strawne, ale tu nie chodzi, kochani, o to, żebyście umieli to powtórzyć. Tu raczej chodzi o poczucie, o co tym wszystkim chodzi. Tu nie trzeba naprawdę jakiegoś głębokiego zrozumienia, tylko poczucie, że coś się w organizmie dzieje. Więc nie jest to obojętne, delikatnie rzecz ujmując, dla całego organizmu i ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. I teraz wróćmy jeszcze do naszej głowy. Co może powodować nagrzewanie się tkanki mózgowej? Podstawową przyczyną tego zjawiska jest używanie na masową skalę telefonów komórkowych. Badania szwedzkie, angielskie, amerykańskie, jakie prowadzone w innych krajach niezbicie dowodzą, że niektóre organy i narządy człowieka są wrażliwe na emisję elektromagnetyczną i należy je dokładnie chronić.
Są to zwłaszcza centralny układ nerwowy z mózgiem, gruczoły płciowe i soczewki oczu. A przy okazji, a dlaczego siedzenie przy komputerze, zwłaszcza starych typach komputerów, bardzo źle oddziałuje na wzrok? Słuchajcie, w 1996 roku byłem dyrektorem dużej szkoły, 1200 uczniów, byłem trzecim dyrektorem tej szkoły. Szkoła była założona w 1949 roku, jak dobrze pamiętam. W każdym razie ja miałem organizować 50-lecie szkoły jako trzeci dyrektor tylko w historii tej szkoły. I to kosztowało, no, przewidzieliśmy bardzo dużo różnych imprez, niesamowicie, więc przygotowywałem masę materiałów przez kilka miesięcy, siedzenie przy starych typach komputerów, gdzie miałem wrażenie po 5-6 godzinach, że twarz mi pali. Miałem zawsze sokoli wzrok. Od tamtego czasu wzrok mi zaczął, przepraszam za wrażenie, siadać. To tak poza nawiasem. W przypadku mózgu ryzyka rozwoju guzów nowotworowych, zwłaszcza nerwiaków, wzrasta 30-krotnie u osób, które regularnie ponad godzinę dziennie rozmawiają przez telefon komórkowy. Są one najczęściej zlokalizowane po tej stronie głowy, przy której człowiek trzyma telefon. Wyniki jednego z takich badań, opublikowanych między innymi w 2003 roku w International Journal of Oncology, dowodzą, że jest silny, bezpośredni związek między używaniem telefonów komórkowych a zwiększeniem ryzyka powstania raka mózgu. Wiele wskazuje również na bezpośredni wpływ promieniowania elektromagnetycznego, zwłaszcza w paśmie FM, na powstawanie czerniaka skóry, o które do tej pory oskarżane było wyłącznie słońce. Periodyk Medical Science Monitor opublikował w numerze z 1 lipca 2004 roku wyniki wieloletnich badań przeprowadzonych w Szwecji, Danii i USA, które wykazały bezpośredni, silny związek między wzrostem przypadków czerniaka skóry, czyli melanoma, a modulowanymi częstotliwościowo falami radiowymi FM. Przyczyn upatruje się przede wszystkim w ciągłym zakłócaniu funkcjonowania systemów naprawczych w komórkach organizmu przez pola elektromagnetyczne fal FM. I tu trzeba wyraźnie powiedzieć, prawdę mówiąc, nie ma takiego odcinka systemu biologicznego, na który promieniowanie elektromagnetyczne nie miałoby wpływu. A więc tutaj mamy na myśli układ endokrynoidalny, czyli gruczoły mam na myśli gruczoły wewnątrzwydzielnicze, praca mózgu, serca, układ krwiotwórczy, krwiobieg, układ enzymatyczny, rozrodczy, rytmy biologiczne, centralny system nerwowy i wegetatywny od strony morfologicznej, to jest budowy, i funkcjonalnej, przemiana materii w komórce, czyli metabolizm komórkowy, sfera psychonerwowa, działanie receptorów zmysłu, aberracja chromosomów i tak dalej. Na to wszystko ma niewyobrażalnie wielki wpływ pole elektromagnetyczne. Mamy na myśli oczywiście te destrukcyjne pola. Zwiększone promieniowanie daje dwa podstawowe efekty. Wywołuje mutacje oraz uszkadza lub przekształca tkanki. Jednym ze skutków jest zwiększanie się rozmiarów żywych organizmów. To jest olbrzymienie roślin, zwierząt i ludzi, postępujące z generacji na generację. A czy zwróciliście już uwagę, że nasza młodzież jest coraz wyższa, a dotyczy to przede wszystkim społeczeństwa o wysokim poziomie rozwoju technicznego? Czy takie zjawisko jest spowodowane wyłącznie pozornie lepszym odżywianiem? Agencja Ochrony Środowiska USA oświadczyła w 1990 roku, czyli 34 lata temu, że w wyniku trwających 15 lat badań znaleziono dowody na istnienie związku między dłuższym działaniem niefizjologicznych pól magnetycznych a białaczką, rakiem centralnego układu nerwowego i
czerniakiem złośliwym. Badania WHO, czyli World Health Organization, Światowej Organizacji Zdrowia, potwierdziły, że promieniowanie elektromagnetyczne może nawet burzyć wzorce genetyczne, w wyniku czego jest możliwość powstawania transgenicznych organizmów bez bezpośredniej, skomplikowanej manipulacji na genach. A ja przecież mówię w jednej z audycji, gdzie mówiłem o profesorze Piotrze Garjajewie, który robił doświadczenia, który wprowadził pojęcie genetyki falowej. I tu chwilkę na ten temat. Otóż w latach 90. XX wieku niektóre periodyki donosiły o eksperymentach prowadzonych przez zespoły badawcze w Chabarowsku w Rosji przy użyciu urządzenia zwanego bio-UHF, działającego, cytat, w oparciu o rezonans elektromagnetyczny. Efektem tych upiornych eksperymentów stało się podobno powstanie przerażających mutantów zwierzęcych. I teraz pytanie jest następne. Czy tylko w laboratoriach mogą powstać mutanty? Obserwacje świata przyrody dostarczają wiele dowodów na to, że w świecie żywych istot dokonują się niewytłumaczalne zmiany. Szczególnie widoczne jest to na przykład u ptaków wyjątkowo wrażliwych na działanie pól magnetycznych. Przykładami takich zmian są nietypowe i agresywne zachowanie, na przykład ataki mew na gołębie i zjadanie ich, ataki stad ptaków na ludzi i inne zwierzęta. Obserwuje się również coraz częściej zmiany genetyczne wśród ptaków żyjących na wolności, nie będące efektem zaplanowanych działań człowieka. Przypuszcza się, że zmiany te wywołuje smog elektromagnetyczny działający na wyjątkowo skomplikowany układ bioelektroniczny żywych organizmów. I tu jawi się następne pytanie. Czy smog elektromagnetyczny nie ma wpływu na powstanie coraz bardziej zjadliwych postaci wirusów zagrażających ludzkości? A kto pokusi się odpowiedzieć na to pytanie? Przypuszcza się, że najwięcej badań dotyczących pól elektromagnetycznych wykonano w byłym Związku Radzieckim, zwłaszcza badań dotyczących wpływu pól na ludzki organizm. Naukowcy rosyjscy ostrzegają jednoznacznie, że oddziaływanie nienaturalnych pól elektromagnetycznych, niekompatybilnych z ludzkim ustrojem, może prowadzić do zmian morfologicznych, czyli kształtu, i patomorfologicznych organizmów, zaburzeń hormonalnych i enzymatycznych, czyli dezaktywacja hormonów, enzymów, powstawanie zmiennego ciśnienia krwi, chronicznego stresu, a co nie mamy tego? Syndromu stałego zmęczenia, a co nie mamy tego? Białaczek, uszkodzeń układu sercowo-naczyniowego, również zwolnień rytmu serca, a co nie mamy tego? Dysfunkcji układu immunologicznego, a co nie chorujemy mniej? A przecież to układ odpornościowy nas powinien chronić. Dalej, uszkodzeń w układzie nerwowym, zmiany w połączeniach międzyneuronowych komórek kory mózgowej i ośrodkowego układu nerwowego, zmiany struktury komórek nerwowych. Dalej, działań mutagennych, a więc chodzi o uszkodzenia chromosomów, nierozdzielanie się komórek przy podziale jądra. Dalej, wydłużenie okresu ciąży, zmniejszanie się płodności zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. A co nie ma tak? W Polsce, kochani, 1,5 miliona polskich par nie może mieć dzieci. To nie tylko jest tutaj przyczyna w polach elektromagnetycznych, generalnie w zatruciu organizmu, w zatoksycznieniu, zakwaszeniu, ale pola elektromagnetyczne, te destrukcyjne, są jednym z czynników bardzo silnie zakwaszających organizm. Dalej, hamowania, rozmnażania i różnicowania się komórek kręgowców, zwłaszcza we wcześniejszych stadiach rozwoju zarodkowego. Zmniejszenie produkcji adrenaliny przez nadnercza, co powoduje szereg ujemnych skutków. Dalej, zakłócenie pracy szyszynki produkującej serotoninę i melatoninę, kłopoty ze snem, zwiększona podatność na nowotwory i tak dalej. Ale słuchajcie, szyszynka to nasze połączenie z wszechświatem. Dalej,
pobudzenie tarczycy, powstawanie nowotworów mózgu, glejaki, przewlekłych bólów głowy. Więc treść tej wyliczanki jest bardzo małostrawna, stanowi przykład naukowych takich eufemizmów, które z pewnością przełożycie, kochani, na normalny, zrozumiały język. Jako ciekawostkę podajmy, że komórki nowotworowe świetnie czują się w obrębie pól stworzonych przez człowieka. Już w 1986 roku amerykański periodyk medyczny Cancer Research informował, że w jednym z eksperymentów przeprowadzonych przez amerykańskich badaczy komórki nowotworowe mózgu jelita grubego poddano działaniu typowego pola magnetycznego o częstotliwości 60 Hz. Tu dodam, że częstotliwość prądu w USA to jest 60 Hz, natomiast w Europie przyjęta częstotliwość to jest 50 Hz. Okazało się, że rak rozwijał się w tych warunkach doskonale i znacznie uodpornił się na próby jego zniszczenia, zaś komórki nowotworu złośliwego dzieliły się 6-krotnie szybciej niż zwykle. Szkodliwe efekty działania sztucznych pól magnetycznych są niezwykle groźne, choć ciągle niezrozumiałe dla wielu i niedoceniane. Dlaczego tak jest? Ponieważ bardzo trudno jest znaleźć bezpośredni związek między daną chorobą a oddziaływaniem pola magnetycznego jako jej źródłem. W dodatku negatywne efekty wpływu pól w postaci konkretnych chorób występują zazwyczaj po długim okresie utajnienia i ujawniają się często po latach, a nawet w następnych pokoleniach. Zdrowie niszczy każdy czynnik zakłócający naturalne pole magnetyczne Ziemi, powodujący efekt stresu geopatycznego. Życie w takim ciągłym stresie, pod wpływem oddziaływań urządzeń elektrycznych, elektronicznych, pod wpływem bombardowań strumieniami wibracji elektromagnetycznych niszczy naszą barierę energetyczną. Stajemy się z czasem bardziej wrażliwi i podatni na działanie wszelkich negatywnych energii, które mogą łatwo uszkodzić nasze biopole. A na temat biopola też sobie jeszcze audycję zrobimy. I to zjawisko rozwija się stopniowo. Początkowo pojawiają się niezrozumiałe skoki ciśnienia krwi, nadmierne wydzielanie kwasów żołądkowych, co prowadzi do powstawania nadżerek i wrzodów ścian żołądka i inne niedomagania. Później dochodzi do spadku aktywności leukocytów, białych ciałek krwi, odpowiedzialnych za skuteczne zwalczanie wirusów i bakterii. Z czasem dochodzi do znacznego obniżenia sił organizmu, spadku jego odporności i powstawania chorób, w tym oczywiście nowotworów. I tu należy jednocześnie nadmienić, że wpływy szkodliwego promieniowania i ukryte zmiany patologiczne w organizmie zachodzą bardzo szybko i łatwo je wykryć. Na dowód podajmy, że w 1989 roku naukowcy austriaccy zaobserwowali już po 10 minutach przebywania w obrębie niebezpiecznego pola zmiany poziomu cynku i wapnia w organizmie i zakłócenia wydzielaniu się serotoniny. Czy słyszeliście jednak, by ktokolwiek kiedykolwiek robił jakiekolwiek badanie profilaktyczne dla dużych grup ludności lub chociażby dla przedstawicieli zawodów, w szczególny sposób narażonych na działanie nienaturalnych pól magnetycznych, na przykład tych żołnierzy, którzy obsługują radary? Słuchajcie, kochani, bardzo trudno jest zrozumieć znaczenie wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe, jeśli się przykłada do tego wszystkiego typowy szablon biochemiczny, zgodnie z którym funkcjonuje w dalszym ciągu przede wszystkim kształcenie lekarzy w uczelniach medycznych. Przecież ci lekarze nie mają, przepraszam, ale będę tutaj otwarcie mówił, nawet zazielenionego pojęcia o wpływie pól elektromagnetycznych na organizm. Kompletnie. Nie chcę już teraz sobie rozwijać tematu, ale miałem kiedyś ścięcie z pewnym profesorkiem na ten temat. Celowo mój profesorek, bo był głupi zwyczajnie. Głupi w myśleniu.
Więc najwyższy czas zastąpić ten szablon zupełnie innym modelem zarówno człowieka, jak i obrazu jego zdrowia. Więc przypomnijmy pewną zasadę, którą ja się kieruję, jako nie lekarz oczywiście, ale jako wskazanie. Jedynie kompleksowe podejście do pacjenta gwarantuje sukces zabiegów leczniczych i jego powrót do pełnego zdrowia psychofizycznego. Więc skoro istnieje kompleks chorób cywilizacyjnych spowodowanych zaburzeniami w środowisku, gwałtownie modyfikowanym przez człowieka, to czy wystarczą do leczenia tych chorób działania oparte wyłącznie o farmakoterapię? Czy nie stają się koniecznością inne działania oparte o elektroniczne własności? Jeżeli uważamy, że zanieczyszczone środowisko jest dla nas zagrożeniem, to powstaje pytanie, jak się przy tym zabezpieczyć, jak się chronić? Jeśli potraktujemy siebie jako układ wyłącznie biochemiczny, to wystarczy ograniczyć się do działań mających na celu czystość powietrza, gleby, wody, żywności. Jeżeli zaś potraktujemy siebie jako układ bioelektroniczny, to okaże się, że ochrony wymaga również cała sfera bioelektroniki kwantowej, bioakustyki organizmu. Czyli należy zadbać o całe środowisko człowieka. Już wiele lat temu postulował to ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, prekursor ochrony środowiska elektromagnetycznego i akustycznego. Więc posłuchajcie, no widzicie sami, że mamy tutaj do czynienia ze swoistą triadą geochemii, geofizyki oraz biologii i trzeba w końcu zająć się tą triadą, ponieważ zdrowie społeczne jest na obecnym tle skażenia chemicznego i elektromagnetycznego już nie lokalnym, lecz planetarnym zagadnieniem. Jesteśmy więc zagrożeni. Czy można skutecznie zapobiegać zagrożeniom? Przypomnijmy tu zasadę homeopatii. Podobne leczy podobne. Ludowe porzekadło mówi analogicznie. Klin wybija się klinem. Jeśli więc dzisiaj sztucznie generowane pola stanowią ogromne zagrożenie i są źródłem wielu groźnych schorzeń, to może wykorzystać też pola magnetyczne o właściwych parametrach do budowania sił obronnych organizmu i leczenia go, a przynajmniej wspomagania leczenia. Chodzi o tak zwane terapeutyczne pasma kompatybilne z ludzkim ustrojem, te, które dawała nam Ziemia. A co jednak powie na to potężne światowe lobby farmaceutyczne? Dzisiaj jest już rzeczą absolutnie pewną, że tak zwane pola biomagnetyczne są w stanie stabilizować, względnie odnowić równowagę przepływową wszystkich obwodów regulacji systemów czynnościowych, czy to hormonalnych, nerwalnych, koloidalnych. Tu chodzi o tkankę łączną. A więc w celach terapeutycznych należałoby więc wykorzystać nie tylko chemię, ale i fizykę organizmu, czyli biofizykę. I nie tak dawno, swego czasu, zamieściłem również audycję, co ma wspólnego biologia z fizyką, fizyka z biologią, czyli biofizyka. Warto wrócić do tej audycji, bo to rozszerza sprawę. Kochani, zamykam to udostępnienie. Jak już powiedziałem, mamy problem, mamy zagrożenia, ale można te zagrożenia niwelować. Jeżeli się częściej brudzimy, to częściej się trzeba kąpać. Jeżeli częściej brudzimy nasze ciuchy, to częściej trzeba prać. Więc jeżeli są destrukcyjne pola, które rozregulowują nasz organizm, to trzeba innymi polami nastrajać go, czyli regulować, sterować. A więc niezbędne jest absolutnie już dokarmianie organizmu, w cudzysłowie oczywiście, czyli suplementacja organizmu odpowiednimi terapeutycznymi, kompatybilnymi z ludzkim organizmem polami elektromagnetycznymi. Są urządzenia, jest coraz więcej tych urządzeń. Jedno z tych urządzeń to jest MIM-2 pana Andrzeja Fiedruka, z którym robiłem wywiady. Jest urządzenie BEMER 3000, czy BEMER już w tej chwili rozbudowany, inna forma. Są urządzenia typu Cloud, są urządzenia Teslomak, są urządzenia
słuchajcie, no, Biomak i tak dalej, i tak dalej. Jest masa firm, które tego typu urządzenia produkują do tak zwanej magnetoterapii i do magnetostymulacji. Więc jest możliwość działania, ochrony. Tylko to trzeba zrozumieć i zacząć stosować. No i tyle. Kochani, na dzisiaj dość. Wszystkiego dobrego Wam życzę, jak zawsze. Budujcie swoją świadomość, to jest po pierwsze. Nabywajcie wiedzę, uczcie się. Ta droga, ta praca się nigdy nie kończy. Chyba że ktoś mówi, a po co mi to? A do czego mi to służy? No, można i tak, nie ma sprawy. Warto się uczyć, warto pogłębiać swoją wiedzę, warto zmieniać swoją świadomość wszelką, prozdrowotną, edukacyjną, prawną i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że mamy być wolni w swoich decyzjach. Mamy wolność wyboru. Usiłuje się nam tę wolność wyboru odebrać. Wiem, o czym mówię i wy wiecie, o czym mówię. Wielu z was myśli też podobnie. Ja jestem tylko dostarczycielem informacji. No i to wszystko. Trzymajcie się, kochani, jak najlepiej. Proszę o suby, lajki, komentarze i ewentualnie oczywiście podsyłajcie znajomym linki do tych moich audycji, bo warto, żeby ta wiedza szła do ludzi. Wszystkiego najlepszego Wam życzę, papatki. Do następnego spotkania.